Dzisiaj trochę inaczej i trochę dziwnie, bo pokażę Wam Rometa Ogara 205 z 89 roku. A dziwnie dlatego, że po pierwsze nigdy nie jeździłem żadnym jednośladem, po drugie nie umiem jeździć jednośladem, po trzecie nie znam się na jednośladach. Romet Ogar 205 zadebiutował w 86 roku i go produkowali do 93. I tutaj też warto wziąć pod uwagę to, że jest to dwusuw. Taki prosty dwusuw. Chłodzony powietrzem, jeden cylinder. Jest to 50, także bardzo prosto. Moc niecałe 2 konie, moment obrotowy niecałe 3 Nm i prędkość maksymalna teoretycznie 45 km na godzinę. Palanie nie przekracza 3 litrów, no i jest tutaj bardzo prosto. Jest zwykła, najzwyklejsza 50, skrzynia dwubiegowa, palone z kopa, gaźniczek i kranik. Masa suchego Ogara to jest tam 58 kg, jednak cały gabaryt tego motoroweru tak wskazuje już nawet na motocykl, a niekoniecznie na motorower. Nie wiem, tak mi się wydaje. Kompletnie się nie znam, serio. Naprawdę bym chciał powiedzieć coś mądrego, ale czytałem i im więcej czytałem o Ogarze, tym mniej rozumiem i mniej wiem. Na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że ten bagażnik powinien być prosto, ale tutaj ktoś mu dospawał taką nakrętkę i chyba kiedyś służył do ciągnięcia przyczepek. Poza tym nie wiem, nawet za bardzo nie wiem, co mówić o designie, bo moim zdaniem taki Ogar właśnie wygląda po prostu jak taki typowy motocykl. W sensie wizualnie mi się podoba, ale poza tym nie jestem w stanie powiedzieć czegoś bardziej sensownego. No i co, no, klakson, światła krótkie, długie, a tutaj przekręcenie na zapłon i na zapłon ze światłami. I korek w lewo. Poza tym Ogar ma instalację 6V i prądnicę, nie ma akumulatora, więc tutaj do wszystkiego jest prąd dostarczany tylko w momencie, w którym silnik chodzi, no i kręci prądnicą. No i jak przystało na produkcję komunistyczną z bloku wschodniego, to jest tutaj co chwila coś. W sensie nie jest to jakiś bardzo awaryjny motorower, ale co chwila coś wyjdzie, coś trzeba zrobić. Jest to zawsze jakaś pierdoła, naprawienie tego raczej nie przekracza 10 zł, ale coś trzeba zrobić, na przykład dokręcić wydech, żeby spaliny z olejem nikogo nie udusiły. Głównie prowadzącego. Ja na dobrą sprawę nie wiem, no bo nie zrobię testu siadania samemu za sobą. Nie mam pomysłu jak. O designie też się jakoś wybitnie nie wypowiem, więc może po prostu dzisiaj zrobimy tak krótko. Wspomnę, że zbiornik ma 9 litrów, w tym 2 rezerwy. Normalnie jest najnormalniejszy kranik w motocyklach, tak samo jak w Trabancie. Zacznijmy śmieszniejszą rzecz. Jazdę. Jeszcze przed jazdą wspomnę, że mi się bardzo podoba ten prędkościomierz. W sensie jest taki ładny, został jakoś narysowany, a przebieg jest rzekomo oryginalny. Także nie mam bladego pojęcia, jak chcę to zabrać, nie mam bladego pojęcia, jak to ugryźć, ale mogę Wam dla odmiany się znowu pokazać w lusterku, bo tutaj też jestem. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rozłóż snóżkę, daj sobie go zobacz, czy jest na biegu, czy nie. Wrzuć na dół, w najłatwiejszy sposób na dół i teraz stop, już ząbek do góry. O. Dokładnie. Teraz tak, tu na zapłon, kranik otwieramy. Był odpalany, ale to przypompujmy go. I z gazem? Spróbuj bez gazu na początek. Daj gazu, kręć, trzymaj. Jeszcze raz. Jeszcze, dobra. Dawaj dupę, trzymaj go na lekkim gazie. Czego? Pierwszy. Teraz gazu i leciutko po sprzęgu. Kręć gaz. Jest.
to na biegu był? No, sobie czasami zgaśnie. Okej. Zajebista zabawa. To super jest, co? No? I jedziesz niby 20 parę na godzinę, a masz taki w ogóle flow, jakbyś leciał z 7 dych, nie? Tak. I on jest leciutki na tyle, że prowadzenie jak rower. I do tyłu. Tak. Hopa.